trzecim odcinku zajmę się skalą całotonową, skalami dominantowymi i wyższymi strukturami akordów dominantowych. W drugiej części mówiłem o tym, że ze skali chromatycznej możemy wyodrębnić dwie skale całotonowe. Całotonowa od dźwięku C i od cis. Na początek zajmę się tymi skalami całotonowymi. Możemy na nich ułożyć tercje wielkie, ćwicząc właśnie dwudźwiękami i wykorzystując wszystkie palce, czyli trzeci, piąty, drugi, czwarty i pierwszy, trzeci i potem znowu. To samo od des. Więc mamy tercje wielkie, które też możemy ćwiczyć melodycznie. Ale mamy też trytony, które przydadzą się jako tercja septyma dominant. Gdzie szukać przykładów zastosowania skal całotonowych? To jest wstęp do utworu Budda Powella. A takie zakończenie Bud Powell zagrał w utworze You Go To My Head. Teraz przykładowe zakończenie utworu w tonacji F-dur. I forgot it. I tried sometimes goes on. What's the monk song? Ruby, my dear. You know what? It is. Kiedy mowa o skali całotonowej, Barry Harris często przywołuje utwór I'll Keep Loving You i doprowadzenie do akordu E-pół zmniejszonego, czyli rozbieżnie od dźwięku cis.
wcześniej mówiłem o tym, że w skali całotonowej mamy trytony i teraz takie ćwiczenie z wykorzystaniem dominant ich tercji septym i ich substytutów trytonowych. To jest A7 z podwyższoną kwartą albo obniżoną noną, kwintą. Przesuwam całotonowo te środkowe głosy, tercję i septymę. Teraz zmieniam na S7 i robię to samo w S7. Akord Des9 jako substytut trytonowy dominanty G7 może się rozwiązać na C-dur. I ten układ akurat możemy interpretować jako skalę całotonową, więc przesuńmy sobie go rozbieżnie na zewnątrz. Czyli zaczniemy z tego układu i te tercje wielkie też możemy połączyć chromatycznie. Środkowym głosem. What is that? How you doing? That would go. Skalę całotonową możemy rozwiązać w pewnym sensie na 3 akordy zmniejszone, zachowując wspólne składniki. Na C zmniejszony, C zmniejszony i D zmniejszony lub H zmniejszony. I teraz możemy to wykorzystać w progresji 5-1. Załóżmy, że rozwiążemy na C zmniejszony i to zinterpretujemy jako dominantę D7.
I tym przykładem przejdziemy sobie płynnie do tematu wyższych struktur akordów dominantowych. Ten układ, zwykle mówimy o tym akordzie jako D13 z obniżoną noną. Barry Harris nigdy czegoś takiego chyba w ten sposób nie nazwał. Mówi o tym, że na górze mamy H-dur. Ostatnio mówiłem o rodzinie dominant, o tym, że istnieje coś takiego jak rodzina dominant. Jeśli weźmiemy sobie skalę zmniejszoną D, to w tej rodzinie dominant będziemy mieli D7, F7, As7 i H7, czyli trójdźwięk H-dur możemy zastosować na dominancie D7. Ten H-dur zmieniłem na S-moll, który jest drugim stopniem w tonacji oddalonej o tryton. Co mam na myśli? 2,5 do G-dur to będzie A-moll, D7 do G-dur. Ale jeśli chcielibyśmy przejść przez substytut trytonowy, to byśmy przeszli przez S-moll, As7. Czyli ten drugi stopień do substytutu trytonowego to jest S-moll właśnie. H-dur, S-moll. Czyli w drugim przykładzie mieliśmy C-dur z A-durem, który nam się zmienia na Cis-moll. Cis-moll to jest drugi stopień dla Fis7, czyli drugi stopień w tonacji H-dur. Wykorzystując tę progresję możemy ją ćwiczyć schodząc całymi tonami, czyli do G-dur, do F-dur, do S-dur i do D-dur. Czyli mamy H-dur jako tę wyższą strukturę. To jest akord oddalony tercję małą niżej od naszej dominanty. Zmieniam ten środkowy głos na górze, a półton jest S-moll, czyli to się nazywa, Barry o tym mówi, important minor, czyli ma na myśli ten drugi stopień od dominanty, drugi stopień, który jest w progresji 2-5. Od akordu As7 ten S-moll. Dla ścisłości powiem, że to by była wyższa struktura, ten S-moll to by była wyższa struktura w skali alterowanej. Ale nie spotkałem się, żeby Barry Harris wspominał w ogóle o tej skali alterowanej, więc na razie zostawiam ten temat. I trzymam się tego, że to jest drugi stopień w tonacji D-dur, czyli w tonacji oddalonej o tryton od tonacji G-dur. Teraz gramy 5-1 w G-dur. W C7 tercję małą oddalony akord, tercję małą w dół będzie A-dur. Cis-moll, zobaczmy czy to się zgadza. Tryton, substytut trytonowy od C7 to będzie Fis7. A drugi stopień, cofając się o kwartę, to będzie Cis-moll. Tak jakbyśmy grali 2-5 do H-dur zamiast 2-5 do F-dur. Cis-moll. Czyli tu mieliśmy G-dur. I w As7 będzie F-dur. Teraz tę samą strukturę całotonową rozwiążę na 3 różne
czterodźwięki zmniejszone, czyli mieliśmy C zmniejszony, cis zmniejszony i H zmniejszony. I te zmniejszone potraktuję jako dominanty i je rozwiążę. Czyli to będzie D7, czyli to już mieliśmy. To będzie C7. I B7. Teraz następstwo całotonowe wykorzystam jeszcze w inny sposób. W progresji 2-5-1 do tonacji S-dur. Normalnie dominantą będzie B7. Ale poprzedzę to B7 dominantą oddaloną o cały ton do góry, C7 i jeszcze cały ton D7. Czyli zacznę od D7, C7, B7 do S-dur. Skoro już powiedziałem o tej rodzinie dominant w skali zmniejszonej, to zatrzymam się na chwilę na tym temacie i pokażę, jak te dominanty można zastosować jako wyższe struktury akordów. Jesteśmy na dominancie C7, czyli w tonacji F-dur. Skala zmniejszona, to tak jak ostatnio mówiłem, zmniejszony cis i prymy dominant, które powstają po obniżeniu każdego ze składników. Czyli C7, S7, Fis7 i A7, czyli powstaje C zmniejszony z tych prym tych czterech dominant, które będą tymi strukturami, wyższymi strukturami. Więc pierwsza struktura to jest C-dur. Ona nie będzie za ciekawa tutaj, no bo nasza dominanta to C-dur. Kolejna struktura to jest S-dur. Więc na C7 nałożę S-dur. Kolejna struktura to Fis-dur. I A-dur. Więc równie dobrze mogę zagrać wszystkie te cztery dominanty, cztery w zasadzie trójdźwięki. Right. Just simple stuff. Vedi? stuff. Cose semplici, E- basilari. Let's play the A triad to the F sharp. Sentite, ha fatto la triade di La, la triade di Fa diesis. C triad. Do, Mi bemolle, C to the E flat. Do, Mi bemolle, See, so we're supposed to know all this kind of stuff. All this kind of. All these things. A tak można by rozpocząć utwór My Romance. Czyli dokładnie dwa trójdźwięki z tej rodziny dominant. Mamy C7 do F-dur. Tak zaczyna się utwór, więc harmonizuję tę melodię A-durem. Pod spodem oczywiście musi być C7. A-dur i Fis-dur.
Tutaj też A-dur. Tu zagrałem As-dur i B-dur. As-dur jest z rodziny dominant dla D zmniejszonej, bo te dominanty powtarzają się co tercję małą, więc w tej rodzinie będzie D7, D-dur, F-dur, As-dur i H-dur. Więc ten As-dur pasuje do zmniejszonej, ale B-dur raczej wynika z skali alterowanej. Tutaj zagrałem też w sumie Fis-dur na C7. Więc w ten sposób można wykorzystywać te wyższe struktury, ale wyższe struktury akordów dominantowych to nie tylko trójdźwięki durowe. Zobaczmy, że w skali zmniejszonej C mamy nie tylko C-dur, ale też C-moll, S-dur, S-moll, Fis-dur, ale też Fis-moll, A-dur i A-moll. Teraz wykorzystam ten trzeci akord, czyli Fis-moll, dlatego, że on leży bardzo blisko drugiego stopnia. Jeśli byśmy byli w tonacji F-dur, to drugi stopień to jest G-moll. I pół tonu niżej mam Fis-moll. Więc on ładnie mi się rozwiązuje z G-molla. I na F-dur. W tym przykładzie enharmonicznie zapisałem niepoprawnie, bo napisałem gis i cis na przykład w G-dur. Ale chodziło mi o to, żeby w zapisie nutowym widoczne były te wyższe struktury, czyli cis-moll w tym przypadku. D-moll, cis-moll, 2-5 do H-dur, cis-moll, C-moll, 2-5 do B-dur, C-moll i H-moll, H-moll i B-moll, 2-5 do A-dur. Za chwilę powiem o dwóch skalach dominantowych, które Barry Harris często przywołuje na zajęciach, ale zanim o nich powiem, to powiem jeszcze o dwóch przypadkach, kiedy na dominancie septymowej możemy wykorzystać mollową skalę Six Diminished. Pierwszy przypadek będzie związany z tym poprzednim ćwiczeniem, czyli na dominancie D7 miałem wyższą strukturę H-dur, którą zmieniałem na S-moll. I to mi mówi, że na akordzie D7 mogę użyć akordu S-moll. Jak dodam sobie do niego tę septymę, to mam S-moll 6. A z S-moll 6 od razu kojarzy mi się skala Six Diminished, czyli w tej skali mamy dwa akordy. S-moll 6 i D zmniejszony. To nam pozwala na wykorzystanie skali S-moll Six Diminished na akordzie D7. W kolejnym przypadku będzie podobnie. Weźmy sobie teraz dominantę C7. Jak zagram C9, to widzę, że ten voicing układa mi się w akord G-moll 6. Więc spróbujmy w ten sam sposób. Skala G-moll Six Diminished.
złożona z G-moll 6 i z Fis zmniejszonego. Czyli na dominancie C7 użyłem skali molowej Sixth Diminished położonej na 5. stopniu tej dominanty, czyli G-moll. Przejdę teraz do wspomnianych skal. Barry Harris często mówi o tym, że należy znać 4 skale i 4 akordy. Akord C6, do którego możemy zagrać skalę C-dur Sixth Diminished, C-moll 6, w tych przypadkach mieliśmy C6 zmniejszony H, C-moll 6 zmniejszony H, czyli ten sam zmniejszony do akordu C-dur i do C-moll. Ale są dwie kolejne skale. Skala dominantowa zmniejszona, czyli akord C7 w połączeniu z akordem H zmniejszonym. Czyli mamy i septymę małą, i septymę wielką, i jeszcze gis jako składnik H zmniejszonego. I jeszcze jedna skala, C7 z obniżoną kwintą, zmniejszona, czyli C7 flat 5 diminished scale. Czyli mamy akord C7 z obniżoną kwintą w połączeniu z akordem H zmniejszonym. Czym ta skala jest w praktyce? To są pierwsze 4 dźwięki z gamy C-dur i pierwsze 4 dźwięki z gamy Fis-dur. Czyli C-dur i Fis-dur lub Ges-dur. Zacznijmy od tej pierwszej, czyli skala dominantowa zmniejszona. Najpierw warto sobie zagrać przewroty akordu C7. Skala wygląda tak. Trzygłos. Czyli mamy prymę, tercję i septymę. I teraz przesuwam tę strukturę po skali. Czyli C7 zmniejszony, C7 zmniejszony, to samo możemy zrobić w czterogłosie, czyli dołożę sobie kwintę. W rozwiązaniu dominanty na tonikę mogę zagrać frazy z wykorzystaniem tych dźwięków.
Teraz przejdę do kolejnej skali dominantowej, czyli zmniejszonej skali septymowej z obniżoną kwintą. Zostańmy sobie przy C7 i najpierw przewroty akordu C7 z obniżoną kwintą. Ćwiczenie w trzygłosie. W czterogłosie. Analogicznie kolejne ćwiczenie, tak jak w poprzedniej skali, ale w poprzedniej skali ruszałem oba skrajne głosy. Teraz dla odmiany zostawię ten głos. Można go zagrać jako półnutę. Lub tak samo jak w poprzedniej skali. To była progresja 5-1. I teraz jeszcze z drugim stopniem, tak jak w przypadku poprzedniej skali. You know what? Whatever. What was that thing? Yeah. Akord C7 z obniżoną kwintą. Gdy zagram go w dropie, powstanie taki układ zbudowany z dwóch trytonów. I ten układ możemy również przesunąć po skali. Tu mamy kolejne trytony. I tak w sumie do końca skali, do końca tego ćwiczenia. Ale spróbujmy na zmianę teraz łączyć te kolejne trytony naprzemiennie w prawej i w lewej ręce. Barry Harris przywołuje wykonanie Budda Powella, wykonanie utworu Autumn in New York. Bud Powell na dominancie C7 użył skali całotonowej. Tutaj. Mniej więcej w ten sposób. Barry Harris zmienił to i gra to miejsce właśnie z wykorzystaniem zmniejszonej skali septymowej z obniżoną kwintą. Czyli to będzie ta skala
na akordzie C7. Zmniejszony. Tu jest C7 z obniżoną kwintą. Zmniejszony. I C7 z obniżoną kwintą. Tylko tu jeszcze zagrał ten dźwięk ze skali. Dziękuję za uwagę. To wszystko w tej części, a była to trzecia i ostatnia część z cyklu w ramach programu stypendialnego Kultura w sieci. W tych 3 filmach chciałem ogólnie zarysować i przedstawić najważniejsze tematy, które Barry Harris podejmuje podczas warsztatów, ale to nie wszystko na moim kanale. Zapraszam do śledzenia, do udostępniania moich filmów, bo teraz postaram się szczegółowo już wybierać przedstawione przeze mnie tematy i bardziej szczegółowo do nich podejść. Będą nowe przykłady, nowe transkrypcje, więc do zobaczenia.